Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Łukasz. Instalacja gier na Linuxie jest zupełnie inna niż w przypadku Windowsa. W przypadku na przykład gier na Steam to nie jest żaden problem, ponieważ Steam posiada natywną Linuxową wersję, więc wystarczy pobrać grę, ewentualnie ustawić Proton manualnie i gra powinna działać. Natomiast co w przypadku, gdy mamy gry na innych platformach, jak na przykład na Epiku, czy na Gogu, czy na Zoom Platform, czy na Ubisoft Connect, albo w ogóle nie mamy gry z zabezpieczeniami DRM, tylko mamy jakąś starą, oldschoolową gierkę na zwykłej płycie. Jak to zainstalować na Linuxie, żeby można było sobie pograć? No i właśnie dzisiaj o tym będzie materiał. Nie będę robić poradnika, jak to ogarnąć, ponieważ już kiedyś na ten temat taki film robiłem, ale może kiedyś go powtórzę. Natomiast dzisiaj Wam zaprezentuję 5 programów, które mają na celu Wam ułatwić życie w przypadku właśnie instalacji gier z innych platform. Na pierwszy ogień idzie najpopularniejsza aplikacja, najstarsza, z największym stażem, a jednocześnie ten program jest też najczęściej przeze mnie polecany, chociaż ostatnimi czasy już tak mniej go polecam. Jest to oczywiście Lutris. Jeżeli jeszcze nie interesowaliście się tematem Linuxa, to na pewno chociaż raz usłyszeliście przy okazji na przykład Steam Decków, rozmowy na temat Steam Decka o Lutrisie. Lutris to jest program bardzo zbliżony swoją funkcjonalnością do tego, co oferuje GOG Galaxy albo Playnite na Windowsie. Jest to program, który ma za zadanie stworzyć gigantyczną kolekcję gier w jednym miejscu. Czyli Lutris ma być takim głównym programem, przez który uruchamiasz gry. Lutris ma bardzo dużo zalet, bardzo dużo plusów. Po pierwsze, głęboka integracja z wieloma platformami. Możemy się tutaj zalogować do GOGa, Humble Bundle, itch.io, EA App, Ubisoft Connect, Amazon Prime, Epic Games, Battle.net, ale to nie wszystko, ponieważ możemy tutaj też mieć integrację z natywnymi Linuxowymi grami, które są dostępne za darmo w internecie. Mamy też integrację z FlatHubem, więc możemy stąd też instalować gry przez Flatpak. Dodatkowo Lutris posiada też integrację z wieloma emulatorami. Jest to co prawda bardzo prosta integracja polegająca na tym, że po prostu przez Lutris uruchamiamy grę z jakimiś podstawowymi ustawieniami emulatora, a emulator uruchomi się przez żądanie Lutrisa, więc jest tutaj taki program do gigantycznego zbierania kolekcji gier, które możemy posiadać. Lutris nie tylko potrafi ogarniać gry, ale też programy, jak zresztą tutaj widzicie, mam FL Studio na przykład zainstalowane, jakiegoś tam starszego Photoshopa jeszcze trzymam dla testów, więc programy też można tutaj oczywiście uruchomić. Inny bardzo duży plus tej platformy jest taki, że Lutris posiada gigantyczną bazę skryptów instalacyjnych. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że istnieją użytkownicy, którzy potrafili napisać specjalne instrukcje, które zautomatyzują Lutrisa, które spowodują, że będziemy mogli na przykład zainstalować jakąś grę z dodatkowymi ulepszeniami. Przykładowo bardzo popularną modyfikacją do Heroes Might of Magic 3 jest HOTA i HD Mod, więc na Lutrisie jest skrypt instalacyjny, który pozwala zainstalować Heroesy 3 z GOGa na przykład z od razu zainstalowaną hotą i HD modem, przez co nie będziemy musieli tego instalować manualnie. Bardzo fajna rzecz. I jedyny minus tej bazy instalacyjnej, tych skryptów instalacyjnych jest to, że jeżeli skrypt się zestarzeje, a gra na przykład otrzymała aktualizację, albo ta modyfikacja dostała aktualizację, to może dojść do sytuacji, że będziemy korzystać ze starej wersji jakiejś modyfikacji, albo ten skrypt po prostu nie będzie działać. Lutris ma bardzo dużo narzędzi, które pozwalają z łatwością zlokalizować problem podczas uruchamiania jakiejś gry. Przykładowo Just, kultowy Just Szybcy i Gniewni jest dość trudną grą do uruchomienia na Linuxie, ponieważ nie ma jeszcze zaaplikowanych do tej gry jakichś takich uniwersalnych fixów, które by spowodowały, że wystarczyłoby grę zainstalować i ją uruchomić. Dzięki Lutrisowi udało mi się zlokalizować przyczyny problemów i doinstalowałem odpowiednie komponenty, które były potrzebne do uruchomienia tej gry, więc jest tych ustawień mnóstwo i też bardzo fajny plus Lutrisowi muszę dać za to, że jest tutaj przełącznik opcji zaawansowanych, więc te bardziej zaawansowane opcje można schować. Inna fajna rzecz dla fanów retro PC gamingu jest taka, że Lutris posiada zintegrowane wsparcie usługi DigiVoodoo 2, więc nie będziemy musieli tego instalować manualnie, ściągać z internetu, tylko możemy jednym przełącznikiem w ustawieniach odpalić grę starszą, która używa DirectX 1, 2, 3, 4, 5, chyba do 7 włącznie, tak, do 7 włącznie DigiVoodoo 2 jest w stanie tutaj zdziałać cuda.
Pewnie się zastanawiacie, Łukasz, ten program jest zajebisty. Jakie są wady? Bo na pewno są jakieś wady, bo jakby ten program był taki idealny, to nie byłoby żadnej alternatywy do niego. Po pierwsze, ten program jest strasznie zbugowany. Regularnie możecie napotkać jakieś randomowe błędy, problemy, które ten program napotka, a następnego dnia ten problem może na przykład magicznie zniknąć, co jest bardzo dziwne. Inna rzecz, która mnie niesamowicie irytuje, to jest interfejs. Interfejs w Lutrisie jest strasznie niezrozumiały dla zwykłego człowieka, strasznie nieczytelny i jakby spoko. Lutris jest dostępny w pełnej polskiej wersji językowej dzięki mnie, zrobiłem spolszczenie do tego programu, natomiast to i tak dla wielu osób może być niezrozumiałe, na przykład co to jest własny plik wykonywalny Wine. Jakby jest to bardzo tak nerdowskim językiem napisane, co też jednocześnie oznacza, że tak musiało być przetłumaczone. I istnieją rzeczy, na przykład katalog roboczy, którego w ogóle nie trzeba modyfikować. Ja się pytam, po co to wyświetlać w trybie prostym, skoro nic z tym nie trzeba zrobić. Jakby to powinno być w trybie zaawansowanym na przykład schowane. Inna rzecz, która jest bardzo irytująca w Lutrisie, to to, że ustawienia główne w większości są nieaktualne. Przykładowo mamy tutaj zakładkę aktualizacje i tutaj nas informuje, że on może nam zainstalować z automatu WineGE. Tylko problem jest taki, że WineGE od 1,5 roku nie jest już wspierany. I teraz wszyscy się przenoszą na system UMU i ProtonGE. I pomimo tego, że Lutris posiada ukryte wsparcie ProtonGE i Lutris może automatycznie nam ten ProtonGE pobierać i instalować właśnie przez to menu, to mimo wszystko w ustawieniach nadal jest napisane WineGE, co jest strasznie śmieszne. Więc ten program to jest jeden wielki bałagan i niestety nie zapowiada się, żeby coś się zmieniło na lepsze, ponieważ główny projektant, producent, programista Lutrisa pracuje nad czymś zupełnie innym i on już tego programu nie wspiera. Teraz ten program jest w pełni wspierany przez bardzo malutką, szczątkową społeczność, która wdraża jakieś pomniejsze aktualizacje, żeby ten program jako tako funkcjonował jeszcze. Natomiast cykl aktualizacji jest bardzo powolny. Stabilna wersja Lutrisa wychodzi raz na pół roku i jak dla mnie to jest za długo. Przykładowo w wersji 0.5.18 Lutrisa Amazon Prime nie działał. W ogóle integracja była zniszczona. I jeżeli używasz Lutrisa w wersji stabilnej, no to musiałeś poczekać pół roku, aż ta łatka się pojawi w twoim programie. Oczywiście istnieją wersje beta programu, można sobie ściągnąć z GitHuba, na przykład co miesiąc własnoręcznie aktualizować, więc to jest jakieś tam porozwiązanie, ale oczywiście wersje beta mają to do siebie, że będzie jeszcze więcej błędów, jeszcze więcej bugów, więc jest to taki nieciekawy dylemat, co z tym faktem zrobić, więc tutaj kiepsko. Inna rzecz, która też mi się bardzo nie podoba w Lutrisie, to to, że wiele gier nie ma miniaturek. Jakby miniaturki ściągają się automatycznie z bazy Lutrisa, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, skąd Lutris zaciąga te miniaturki, bo to na pewno nie jest SteamGridDB, który uważam za najpotężniejszą bibliotekę miniaturek do gier. Więc powiedziałbym tak, Lutris ma wiele zalet i uważam, że każdy na swoim systemie ten program powinien mieć, bo może się kiedyś przydać. Natomiast, żeby go tak używać jako główny program do uruchamiania gier, to powiedziałbym, że raczej nie. Ja długo używałem tylko Lutrisa, stąd też tak dużo gier przygotowanych na kącik retro, natomiast teraz trochę tego żałuję, ponieważ mam inny program, na który pomalutku się przenoszę i chętniej bym te wszystkie gry przeniósł na ten drugi launcher, o którym za niedługo opowiem. Kolejnym programem bardzo popularnym, w szczególności wśród użytkowników Steam Decka, jest Heroic Games Launcher. I wcale się nie dziwię, ponieważ Heroic Games Launcher to jest absolutne przeciwieństwo Lutrisa. Gdy Lutris wychodzi z założenia, że im więcej, tym lepiej, kosztem jakby jakości wykonania tych funkcji, tych usług, tak Heroic podchodzi do tego z drugiej perspektywy, że ma być najpierw ładnie i przystępnie, a dopiero później ma być więcej. I to jest Heroic Games Launcher. To jest program, który głównie jest do zarządzania naszymi grami, naszą biblioteką gier, którą posiadamy na Epic Game Store, na GOG-u lub na Amazon Prime. Ten program wspiera tylko te trzy, posiada integrację tylko z tymi trzema launcherami. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać też inne gry bądź aplikacje, klikając dodaj grę. Więc możemy też dodawać. Możemy na przykład zainstalować sobie Ubisoft Connect tutaj, dodać jakby ściągnąć z internetu exe Ubisoft Connect i sobie tutaj dodać bez problemu. Bardzo fajna rzecz na temat Heroica jest taka, że ten program jest prosty w obsłudze, jest intuicyjny interfejs, jest
bardzo łatwy w obsłudze i pod tym kątem jest naprawdę bardzo spoko. Mamy bardzo proste i przejrzyste ustawienia. Cały program jest również spolszczony, więc jest to łatwiejsze w nawigacji dla nas Polaków. Możemy nawet motyw sobie ustawić programu, bardzo spoko rzecz. Zawsze to się ceni, takie rzeczy. Możemy wybrać wersję narzędzia rozruchowego, z którego mamy skorzystać przy Windowsowych grach, czy to ma być ten przestarzały, domyślnie wybrany Wine.ge, czy może chcemy korzystać już z tego nowszego systemu, czyli Proton.ge. To, co jest bardzo fajne w Heroiku, to to, że oni mają swój własny system Vinetrix. Vinetrix to jest taki program, dzięki któremu możemy z łatwością zainstalować dodatkowe komponenty, pliki DLL do gier, które domyślnie już dawno temu pewnie zainstalowaliśmy na Windowsie i o tym kompletnie zapomnieliśmy. W świecie Linuxa to działa zupełnie inaczej, ponieważ każda gra jest w oddzielnej izolatce, przez co ciężko jest współdzielić między sobą te pliki i czasami do niektórych gier musimy manualnie doinstalować jakąś taką bibliotekę i od tego jest właśnie program Vinetrix. I fajne jest to w Heroiku, że Heroik ma to jakby taki wbudowany nie tyle sam program Vinetrix, ale w ogóle sam cały interfejs został stworzony od zera, tak żeby łatwiej można było z tego skorzystać. No, ja na przykład z łatwością zalogowałem się do mojego GOG-a, no i mam tutaj dostępne jakby ładne miniaturki gry popobierane. Załóżmy, że chcę sobie Heroes 3 zainstalować, no i mam jakby fajnie wszystko podane na tacy, gdzie chcę zainstalować, w jakiej wersji, czy nie chcę wyłączyć aktualizację tych gier, mam jeszcze tutaj dodatkowe ustawienia, jaki to ma być prefiks, na jakiej wersji mam zainstalować, to jest akurat bardzo spoko. Natomiast niestety Heroik ma jedną małą wadę, która podejrzewam, że pod koniec tego roku, może już nawet w przyszłym roku, nie będzie to mieć takiego wielkiego znaczenia. To jest też duży plus Lutrisa, o którym wcześniej nie powiedziałem, a mianowicie Lutris posiada opcję, która pozwala zainstalować grę w trybie 32 bity. Istnieje kilka bardzo obskurnych komputerowych gier, których nie da się uruchomić w środowisku 64-bitowym i musimy specjalnie na potrzeby tej gry zainstalować taką grę w trybie 32-bitowym. Ta sytuacja się zmienia, ta kompatybilność, translacja, żeby w 64-bitowym środowisku uruchamiać 32-bitowe aplikacje jest coraz lepsza i to się rozwija, natomiast nadal istnieje kilka gier, których no po prostu nie jesteśmy w stanie poprawnie uruchomić. Więc trzeba mieć to koniecznie na uwadze, że Heroik takiej opcji nie posiada. Nie ma tutaj nigdzie takiej opcji, która pozwoliłaby ustawić grę w trybie 32-bitowym. Pewnie zastanawiacie się, jakie są wady tego programu. No po pierwsze, pierwsza wada jest taka, że funkcje, jest mało tych platform, z którymi możemy się podłączyć. To na pewno jest dość uciążliwe dla wielu osób. Uważam, że takie popularniejsze platformy jak Ubisoft Connect czy EA App powinny się tutaj znaleźć mimo wszystko. Dodatkowo to, co mnie bardzo osobiście irytuje, to to, że Heroic Games Launcher to jest tak naprawdę przeglądarka. Interfejs tego programu to jest przeglądarka, to jest po prostu elektron. A co za tym idzie, oczywiście większe procesy, zasoby komputera są zużywane podczas korzystania z tego programu. Lutris jest natywną aplikacją stworzoną w prawdziwym linuxowym środowisku GDK, natomiast Heroik jest po prostu najzwyklejszą w świecie przeglądarką, która posiada takie specjalne jakby funkcje, które łączą system do takiego stanu, że jest w stanie po prostu uruchomić jakiś program, więc jakby tak to działa. I z jednej strony spoko, bo to ładniej wygląda, ale z drugiej strony, tak jak mówię, więcej zasobów to zżera. Mi to osobiście troszeczkę nie pasuje. Polecam Heroic Games Launcher, to jest bardzo fajny program. Ja osobiście za bardzo go nie używam, bo te platformy, z których tutaj jakby korzystam, nie są dla mnie aż takie ważne. Jakby już mam tego Lutrisa, już się trochę przyzwyczaiłem do tego, już przywyknąłem do Lutrisa, więc już tam trochę używam tego Lutrisa, ale Heroik jest na pewno bardzo fajnym, startowym programem do tego, żeby rozpocząć przygodę z uruchamianiem gier, których nie mamy dostępnych na Steamie. Trzecim programem, który jest stosunkowo najmłodszym programem z całej dzisiejszej piątki, do którego ja coraz chętniej zaczynam sięgać i się pomału do niego przestawiać, jest Faugus Launcher. Faugus Launcher to jest program, który wychodzi z założenia, że geniusz istnieje w prostocie. I to mi się podoba. Jest to program, który nie może się pochwalić ogromem możliwości, jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, ponieważ ten programik spełnia jedno proste zadanie. Po prostu ma ułatwić uruchamianie gier z Windowsa. I Faugus posiada dwa tryby działania. Pierwszy tryb to jest tryb graficzny, gdzie mamy piękny, prosty interfejs i kilka podstawowych funkcjonalności. Tutaj mamy kilka opcji i ogólnie Faugus to jest program, który w 100%
jest oparty o ten system UMU, o którym wspominałem wcześniej. Więc GE Proton jest tutaj jedynym tak naprawdę wyborem lub ewentualnie możemy się przestawić na inne narzędzie kompatybilności. Natomiast jeżeli chodzi o działanie tych innych usług, może być to problematyczne tutaj, ponieważ ten program został stworzony stricte pod UMU i Proton GE. Mamy kilka podstawowych ustawień, z których możemy skorzystać. Mamy wybór trybu interfejsu, czy chcemy taki interfejs, taki, gdzie tylko ikonki widać, czy chcemy po prostu bardzo minimalistyczne listę wyświetlać, czy chcemy po prostu tak jak ja miałem w trybie banerowym do dyspozycji program. I klikając New możemy z łatwością dodać jakąś grę. Możemy dodać grę z Windowsa, możemy dodać grę z Linuxa lub możemy zainstalować 4 launchery: Battle.net, EA App, Epic Games, Ubisoft Connect. I od razu zaznaczam, że w odróżnieniu od Heroika czy Lutrisa te opcje nie dają nam integracji z tymi launcherami. To jest po prostu przyspieszenie instalacji. To polega na tym, że jak kliknę Battle.net i dam OK, to po prostu VGUS za mnie pobierze z internetu Battle.neta i go zainstaluje. Tu nie będzie żadnej integracji, tu się nagle magicznie nie wyświetli lista wszystkich moich gier, tak jak to było na Lutrisie czy na Heroiku, to po prostu nam zainstaluje launcher, nic poza tym, więc z launchera będziemy musieli korzystać tak jak na Windowsie. Tak to działa. No i załóżmy, że chcemy zainstalować jakąś grę. Jeżeli wpiszemy poprawnie tytuł, to automatycznie powinna nam się ze stronki Steam GridsDB ściągnąć miniaturka tej gierki. Nie wiem, załóżmy, że chcemy zainstalować Balatro. Załóżmy, że jakimś cudem mamy jakąś inną wersję Ballatra i cyk, od razu nam się ściągnęła miniaturka, nie? No i tutaj tylko wskazujemy w tym polu path, wskazujemy plik exe, czyli instalację exe albo od razu exe już zainstalowanej gry. Prefiks nam się tworzy automatycznie. Prefiks to jest taka izolatka, w którym ta gra się znajduje. No i możemy sobie dodatkowo zaznaczyć, że chcemy skrót na pulpit, skróty do Steama i mamy tutaj dodatkowe narzędzia, których możemy skorzystać. Możemy włączyć jednym przyciskiem Game Mode, tryb gry, Mango Hat, mamy szybki dostęp do Vinetrixa i tak dalej. Jest tutaj też bardzo fajna rubryka, której mi brakuje w innych programach, a mianowicie Proton Fix. Jeżeli korzystamy z UMU, jakaś gra posiada jakieś specjalne narzędzie kompatybilności, to możemy tutaj znaleźć skrypt, który za nas wszystko zrobi. Załóżmy, że wpisujemy tu Balatro i akurat nie ma żadnego skryptu, czyli powinno być git. Ale jak na przykład wpiszę Borderlands, to do Borderlands 3 istnieje specjalny skrypt, który tą grę naprawi na Epic Games Store. Czyli ta gra działa na Steamie, ale na Epicu już nie działa. I żeby to naprawić, musimy to wkleić, ten Proton Fix do VGUSa, nie? Czyli jak tutaj przykładowo wpisuję Borderlands 3, to muszę wpisać ten Proton Fix, jeżeli to jest gra, którą posiadam na Epic Game'ie, nie? Prawdopodobnie jak macie też grę z Zatoki, to możliwe, że to też wam się przyda. Więc to jest taka dodatkowa wyszukiwarka, dzięki której możecie jakby jeszcze wzmocnić kompatybilność gier. No i to jest tak naprawdę wszystko, co ten program robi, nie? Natomiast ten program ma też taką fajną funkcjonalność, która najbardziej chyba zbliża ją do tego, co jest na Windowsie. Jeżeli mamy jakąś grę, na przykład Mortyra 3 mam tutaj, to mogę kliknąć prawym na exe i otworzyć go w VGUS mogę go uruchomić w VGUS Launcherze. I pewnie się zastanawiacie, co to zmienia, czym to się różni. No, różni się to tym, że w tym momencie VGUS stworzy takie globalne środowisko, globalną izolatkę i w ogóle nie będę musiał używać tego programu, w ogóle nie będę musiał otwierać VGUS Launchera, tylko będę mógł po prostu tak jak na Windowsie sobie gry instalować i z nich korzystać, bo całe środowisko będzie jakby wspólne wtedy. Oczywiście wiąże to ze sobą pewną konsekwencję, ponieważ minusem takiego globalnego rozwiązania jest to, że jeżeli jakaś gra potrzebuje jakichś specjalnych właśnie usprawnień czy tweaków, tych skryptów takich z fixami, to jest ryzyko, że ten skrypt może nam uszkodzić inne gry. Dlatego też na Linuxie każda gra powinna mieć swoją własną izolatkę. Natomiast jeżeli tak naprawdę chcecie tylko na szybko jakąś grę zainstalować i ją sprawdzić, czy ona w ogóle działa, czy to ma w ogóle sens i nie chce wam się klikać za każdym razem new, wpisywać tytułu i tak dalej, to możecie na skróty iść i po prostu tak jak na Windowsie po prostu zainstalować z pliku exe bezpośrednio i gra powinna raczej działać, chociaż tak jak mówię, przy niektórych tytułach trzeba jeszcze coś dodatkowo skonfigurować, więc jest tutaj takie dodatkowe rozwiązanie, to jest moim zdaniem bardzo spoko. Także VGUS Launcher, geniusz tkwi w prostocie. Po prostu. Tutaj nie ma się co jakby doszukiwać niesamowitych funkcjonalności. Ten program ma jedno proste zadanie i po prostu je wykonuje i to mi się podoba.
No i ostatnie dzisiaj dwa programy, o których chcę powiedzieć, opowiem o nich w skrócie, ponieważ wiem na ich temat najmniej, ponieważ osobiście z nich nie korzystam, natomiast warto by było o nich lekko wspomnieć mimo wszystko. Jednym z nich jest Port Proton. Jest to program, który ma za zadanie ułatwić proces instalacji gier, których mają swoje launchery i nie są dostępne gdzieś tam na Steamie czy na jakiejś popularniejszej platformie. I mamy zakładkę Auto Installs i jak widać mamy tutaj dość dużą listę gier, jakichś MMO gier, jakichś takich rosyjskich gier, dzięki których możemy po prostu jednym kliknięciem taką grę po prostu sobie zainstalować. Chcesz Albion Online, bo nie używasz wersji Steamowej, klikasz Albion Online i gra się instaluje po prostu, nie? Na takiej zasadzie to jakby działa. Jest też możliwość instalacji po prostu tradycyjnego launchera typu Battle.net, typu Epic Games, więc jest tutaj to dostępne. I oprócz tego mamy też podstawowe wsparcie kilku emulatorów w tym programie. Jeżeli chodzi o ustawienia, to szczerze mówiąc, podobnie jak w Augusie, nie ma tutaj za wiele do wyboru. Jeżeli chodzi o wersję Protona, to jest tutaj to trochę inaczej zorganizowane, ponieważ tutaj domyślnym Protonem jest niejaki Proton LG, i ja nie mam pojęcia, co to jest. Pierwszy raz o tym słyszę, więc prawdopodobnie to jest Proton tworzony przez twórcę Port Protona. Natomiast na całe szczęście można też zdobyć Proton GE, który jest najpopularniejszy aktualnie. No i mamy też przyciski do podstawowych funkcjonalności takiego Windowsowego środowiska, czyli możemy Windtrixa włączyć, coś odinstalować, możemy się dostać do edycji rejestru Windowsowego. Także, szczerze mówiąc, nie ma tutaj zbyt wiele do dyspozycji ustawień, natomiast ten program istnieje jako w ramach takiej małej ciekawostki i być może nam w Polsce jakoś tak zbytnio nam ten program się nie przyda, natomiast tak jak mówię, w ramach ciekawostki chciałem wam po prostu o tym lekko napomnieć. No i piąty program, o którym też tak delikatnie chciałem troszkę powiedzieć, choć teoretycznie nie powinienem go pokazywać, to jest program Bottles. Bottles wychodzi z trochę innego założenia niż te poprzednie programy, bo te poprzednie 4 programy są reklamowane jako programy do gier, a Bottles wychodzi z założenia, że oni chcą zrobić program pod wszystko. Ma być program uniwersalny, to ma być program, dzięki któremu zamiast wklepywać komendy w terminal, jak przygotować Wina i środowisko protonowe, Bottles ma na to rozwiązanie. Zróbmy po prostu prosty graficzny interfejs, dzięki któremu możemy z łatwością stworzyć nową butelkę, czyli nowy prefiks, czyli nowe Windowsowe środowisko, izolatkę, w którym będziemy chcieli zainstalować jakiś program bądź grę. I dlaczego tak nie bardzo chciałem wspominać tego programu? Ponieważ Bottles niedługo będzie nieaktualny. Ponieważ to, co widzimy teraz na ekranie, to jest jego stara wersja, która nie jest już rozwijana, ponieważ twórcy Bottles pracują nad nową wersją programu o nazwie Bottles Next. I Bottles Next będzie mieć zupełnie inny, przyjaźniejszy interfejs, i Bottles Next będzie tworzony z myślą o grach. I Bottles Next wychodzi z troszeczkę też innego założenia, ponieważ w tym programie wszystkie gry będą w jednym prefiksie. Więc jeżeli na przykład zainstalujemy Visual C++, bo gra tego potrzebuje, to wtedy już wszystkie gry będą mieć zainstalowany ten Visual C++, bo wszystkie gry będą korzystać z tego samego środowiska Windowsowego. Co, tak jak mówiłem, wiąże się z tym, że może spowodować niekompatybilność z jakimiś innymi grami czy tam programami. Natomiast jeżeli chodzi o interfejs, który jest tutaj pokazany na stronie internetowej, to on wygląda bardzo spoko. Są też zaawansowane ustawienia dla takich maniaków jak ja, którzy wiedzą, o co tutaj chodzi. Więc to jest na pewno bardzo fajna rzecz, którą na pewno będę chciał kiedyś sprawdzić. Natomiast nie wiadomo, kiedy ten program tak naprawdę nadejdzie. Możliwe, że dopiero w przyszłym roku. Ponieważ ten domyślny Bottles jak dla mnie nie spełnia jakichś takich wielkich oczekiwań. Nie mówiąc o tym, że tutaj również oni mają swoje własne środowisko uruchomieniowe o nazwie Soda, którego też nigdy nie używałem, więc oczywiście przestawiłbym się od razu na Proton GE. I tak jak widać, od razu po uruchomieniu mamy do wyboru, czy chcemy zainstalować zwykły program, czy chcemy zainstalować jakąś gierkę. Nie wiem, załóżmy, że chcę FL Studio na przykład. Ciekawe, czy tutaj w ogóle jest FL Studio. On mi teraz tworzy ten prefiks w jakimś tam folderze i z tego, co mi wiadomo, to Bottles posiada kilka instalatorów, które potrafią za nas wykonać robotę i zainstalować nam jakiś launcher do gierki albo jakiś popularny program. No, słuchajcie, ja nie zrobiłem tego celowo, nie chcę oczerniać tego programu, no ale jeżeli on nawet nie jest w stanie zainstalować czcionki Arial, no to sorry, ale coś tu jest ewidentnie. No ale tak jak mówię, w ramach czystej ciekawostki, Bottles jest programem takim uniwersalnym do zarządzania Windowsowym środowiskiem, natomiast Bottles Next to jest ewidentnie to, na co czekamy w przyszłym roku i zobaczymy, jak się ta sytuacja potoczy z tym programem. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój pokaz, prezentację 5 programów do zarządzania grami,
których nie mamy dostępnych na Steamie. Oczywiście ktoś może powiedzieć w komentarzach, że Łukasz, ja w ogóle nie potrzebuję tych programów do użytku. I to jest absolutna prawda, nie trzeba używać tych programów, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, by po prostu w Steamie dodać aplikację non-Steam i dodać cokolwiek, co chcemy. To też jest jakieś rozwiązanie. Natomiast nie ukrywam, że te funkcjonalności, które są dostępne w innych programach, są dla mnie osobiście na tyle kuszące, że warto jest mimo tego mieć te programy na dysku zainstalowane i z nich po prostu korzystać, jeżeli jest tylko okazja. I to tyle z dzisiejszego materiału. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na mojego Discorda, gdzie dyskutujemy o grach, Linuxie, VR-ze i nie tylko. Zachęcam do wpadnięcia na moje weekendowe streamy. Znowu wróciłem do streamowania na YouTubie. Pomału tutaj jakby ogarniam ten temat, zaczynam mniej więcej rozumieć, na czym streamowanie na YouTubie polega, bo to jest zupełnie inna bajka niż na Twitchu. No i to by było ode mnie na tyle. Trzymajcie się i do następnego.